Xiaomi w swoich najnowszych flagowcach zaoferowało wszystko, co aktualnie najlepsze. 12 Pro to spore urządzenie, za to zwykła 12 w tym roku moim zdaniem może być hitem, dzięki swoim rozmiarom. Prawie o pół cala mniejszy wyświetlacz sprawia, że telefon leży świetnie w dłoni. Ale jak wypada pozostała specyfikacja, zapraszam do recenzji Xiaomi 12. Urządzenie przychodzi w klasycznym dla producenta pudełku, a w środku mamy papierologię, silikonowe etui na telefon oraz 67W ładowarkę z kablem. Sam smartfon ma szkło Gorilla Glass Victus na przodzie oraz tyle. Front ma niemal idealnie równe ramki z małym wcięciem w górnej środkowej części na kamerę selfie. Delikatnie zaoblone ramki dodają elegancji i takie same zaoblenie przychodzi na tył. Dookoła urządzenie dzieli aluminiowa ramka. Na prawej stronie są przyciski głośności, góra to jeden z głośników stereo od Harman Kardon oraz dioda podczerwieni do sterowania urządzeniami multimedialnymi. A na dole widzimy drugi z głośników stereo, złącze USB-C do ładowania i slot na dwie karty SIM bez możliwości rozbudowy. Na tyle mamy matowe szkło oraz w lewym górnym rogu wystającą trochę wyspę z 3 aparatami, a także podwójną diodą doświetlającą LED. Wystającą wyspę minimalizuje etui dołączone w zestawie. Ogólnie wygląd wyspy mi się podoba, jest inny niż w 11. Jakość wykonania i spasowania elementów jest na jak najwyższym poziomie i w sumie niczym nie ustępuje Samsungom i jabłkom. Smartfon dzięki swojej budowie i rozmiarom świetnie leży w dłoni, nie tylko mojej, ale też i damskiej. Na odpowiedni chwyt wpływ mają na pewno też matowe plecki, dzięki którym telefon się nie ślizga. Jego waga wynosi 180 gramów i jest świetnie wyważony, bo żadna ze stron go nie przeważa. Wyświetlacz to jedna z głównych różnic w stosunku do 12 Pro. Tutaj otrzymujemy panel o przekątnej 6,28 cala z rozdzielczością Full HD+, wykonany w technologii AMOLED. Oczywiście odświeżanie wynosi 120 Hz, ale nie jest to adaptacyjna technologia drugiej generacji jak w Pro. W tym modelu możemy przełączać się pomiędzy 120 a 60 Hz, nad czym trochę ubolewam, ale poruszę jeszcze kwestię odświeżania przy omawianiu baterii. Spora różnica będzie też dla osób, które będą chciały się przesiąść z Xiaomi Mi 11, gdzie ekran miał 6,8 cala, a tu jest znacznie mniejszy. Wyświetlacz w nowej 12 ma 418 ppi i wspiera HDR10+. Co prawda maksymalna jasność jest trochę słabsza od droższego brata, ale 1100 nitów też daje radę w słoneczny dzień. Jest to dobrze wyważony panel z żywymi kolorami i głęboką czernią, jak to w AMOLEDach. Patrząc na rozmiar, to rozdzielczość Full HD+, jest tu wystarczająca. Pod ekranem ukryty został czytnik linii papilarnych, który o ile w wersji Pro jest moim zdaniem trochę wysoko, to właśnie w zwykłej 12 mógłby być trochę wyżej, ale działa on bardzo sprawnie. Niemal równo z dotknięciem odblokowuje smartfon i dzięki haptycznym wibracjom w przyjemny sposób daje nam o tym informację. Jeżeli już oglądaliście recenzję 12 Pro, to widzieliście, jakie temperatury może on osiągnąć. Xiaomi 12 również ma Snapdragona 8 Gen 1. Wspierany jest on przez 8 lub 12 GB RAM typu LPDDR5 oraz 128 lub 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 3.1. I niestety przez jeszcze mniejsze rozmiary, co za tym idzie mniejsze pole do odprowadzania ciepła, 12 jeszcze łatwiej jest zagrzać. Tak jak obiecałem, załatwiłem pirometr i odpaliłem test Antutu. Jak możecie zauważyć, na początku smartfon miał temperaturę poniżej 30 stopni, aby po połowie testu mieć już 30 kilka. A gdy test dobiegł końca, to udało mi się osiągnąć nawet 41. Od razu po tym włączyłem stres test, czyli maksymalne obciążenie dla smartfona i wystarczyło 5 minut, aby się przerwał z racji osiągnięcia powyżej 45 stopni. A 45 stopni to wcale nie jest maksimum, które da się osiągnąć, bo taka temperatura jest w sumie już po 20-30 minutach grania w League of Legends, Genshin Impact i inne wymagające gry. Podczas dłuższego grania dobijamy powyżej 50 stopni, a czasami smartfon potrafi wywalić nam grę i wyświetlić komunikat o przegrzaniu. Więc albo do premiery wersji Global coś się uda tu zdziałać, albo po prostu granie na tym sprzęcie nie będzie zbytnio komfortowe. Bo nawet jak grałem w etui, to czułem przybijające się ciepło. A jak nie gramy, tylko po prostu przeglądamy internet, TikToka czy inne portale, to smartfon jest ultra płynny. Wszystko chodzi bez zacięcia, otwiera się bardzo szybko, jest naprawdę duży potencjał w tym procesorze. Podczas codziennej pracy jest świetny.
chociaż też nie zawsze. Zainstalowane tu na start MIUI 13 z Android 12 wnosi świetną optymalizację, jednak w niektórych aplikacjach występują klatkowania i jakby coś nie do końca było dobrze zrobione. Takie MIUI 13 beta, które pewnie zostanie poprawione na premierę Global. W kwestii aparatów Xiaomi sięgnęło po trochę mniejszą matrycę główną niż w Pro, ale również 50 megapikseli. Jest to matryca Sony IMX766 z optyczną stabilizacją obrazu. Drugie oczko to 13-megapikselowy aparat z szerokim kątem o polu widzenia 123 stopnie oraz mamy jeszcze 5-megapikselowe oczko do zdjęć makro. Na froncie ten sam aparat co w Pro, czyli 32 megapiksele. Z nowości poprawiony został tu system uruchamiania aparatu oraz szybkości fotografowania. Szczególnie widać to w trybie nocnym. Zdjęcia są wykonywane znacznie szybciej. Możecie teraz zobaczyć fotki wykonane tym aparatem oraz porównanie ich do wersji Pro. Moim zdaniem aparat główny jak najbardziej daje radę. Trochę różni się kolorami od 12 Pro, ale oferuje dużo szczegółów, odpowiednią ostrość, a nawet w nocy wygląda to nieźle. Trochę gorzej wypadają dwa pozostałe aparaty, które już widoczniej odstają od droższego brata. No a tak wygląda wideo nagrane kamerką do selfie przy dobrych warunkach oświetleniowych. Możecie dać znać, jak wspierają mikrofony. Współpraca Xiaomi z Harman Kardon to była ich bardzo dobra decyzja. Wszędzie tam, gdzie widzimy to logo, możemy być pewni, że dźwięk będzie na odpowiednim poziomie. Wbudowane dwa głośniki stereo są moim zdaniem nawet delikatnie głośniejsze od 4 z Pro. Może tutaj trochę bardziej zlewa się wokal i instrumenty, jednak i tak uważam, że grają one świetnie i oferują wyraźny i donośny dźwięk. W smartfonie nie mamy złącza jack, więc albo musimy dokupić przejściówkę na USB-C, albo podłączymy słuchawki na Bluetooth. Bateria ma pojemność 4500 mAh i wspiera 67W ładowanie po kablu. Ładowarka oczywiście, jak wspomniałem na początku, jest w zestawie. Do tego mamy bezprzewodowe ładowanie o mocy 50W i 10W ładowanie zwrotne. Akumulator do pełna naładujemy w coś około 30 kilka minut. Ale jak wypada jego żywotność? No i właśnie, przez ekran, który nie jest tak energooszczędny jak ten z Pro, to mimo mniejszych rozmiarów mamy podobne wyniki. Na 120 Hz osiągniemy około 6-7 godzin SOT, a jak przełączymy się na 60 Hz, to już możemy mieć wyniki 8, a nawet powyżej 8 godzin ciągle włączonego ekranu. Co uważam za bardzo dobre czasy, wystarczające na 2 dni średnio intensywnej pracy. Podsumowując, ceny w Polsce nie są jeszcze znane. Premiera może być dopiero pod koniec lutego. Ja mam model chiński kupiony z Trading Shenzhen i u nich on kosztuje od 647 euro za wersję 8 na 128, co przekłada się na niecałe 3000 zł. Jeżeli za tyle by wystartował u nas, ta cena by była świetna. Liczę, że będzie tańszy niż nadchodzące Samsungi i będzie ponownie jednym z tańszych urządzeń z nowym Snapdragonem. Mam nadzieję na poprawę temperatur Snapdragona do czasu wyjścia wersji na rynek globalny. Ogólnie bardzo mi się spodobał ten model, jak dla mnie ma dobry aparat główny, w codziennej pracy jest niezwykle wydajny, no i ma świetne wymiary. To co mi przeszkadza, to że granie już po kilkunastu minutach przestaje być komfortowe, chyba że gramy w zimę na zewnątrz, to wtedy fajnie ogrzewa nam dłonie. Podobnie jak w Pro, mimo uszczelnionego portu SIM nie mamy certyfikatu wodoodporności. A ja osobiście chciałbym porównać Xiaomi 12 z 12X, który ma jedynie teoretycznie słabszy procesor. Wydaje mi się, że 12X będzie najlepszym wyborem, nie będzie miał problemów z procesorem, a będzie miał ten sam dobry aparat, ekran i wymiary. Dajcie znać, co wy uważacie o nowej 12, czy jesteście zainteresowani tym modelem? Czekam na wasze komentarze. Ode mnie to wszystko, pozdrawiam wszystkich serdecznie i widzimy się w następnym materiale.